Siemanko, siemanko, z tej strony Grzegorz Dolnik, Good Guys with Guns, a dzisiaj krótka relacja z Polish Open, czyli Mistrzostw Polski 2025 w PSC. Ja na tą imprezę przyjechałem kamperem, byłem w bardzo komfortowej sytuacji, bo mogłem spać od razu na obiekcie, w Wiechlicach na strzelnicy Airbase Shooting Range. Super w ogóle obiekt, mega fajne miejsce, cisza, spokój, no po prostu idealnie. Razem ze mną zainstalowały się tam jeszcze dwa inne kampery, także mieliśmy rewelacyjny obóz cygański, super się bawiliśmy, generalnie było naprawdę mnóstwo śmiechu codziennie. No ale zacznijmy od początku. Pierwszy dzień tu przyjechałem sobie troszeczkę wcześniej, żeby w piątek pooglądać, jak strzelają prosi. No i powiem wam, to był totalny hardcore. Tak lało jak z cebra, cały dzień. Tutaj na przebitkach po prostu będziecie to wszystko widzieli. No naprawdę było przerąbane. Współczułem sędziom, jeszcze bardziej współczułem po prostu zawodnikom. Wszystko mokre, ja tylko na chwileczkę wyrwałem się, żeby zobaczyć, jak wyglądają tory. Wróciłem totalnie przemoczony, potem właściwie to pół dnia robiłem kawę dla sędziów i dla zawodników, bo po prostu no, piździało nieprawdopodobnie i było mega nieprzyjemnie, tak? Ale jeżeli chodzi o same zawody, no to zawody były podzielone w moim przypadku na 2 dni. Strzelałem w sobotę w grupie porannej i w niedzielę w grupie popołudniowej. 12 torów każdego dnia, łącznie 24, tak, zabłysnąłem teraz z matematyki. No ale żeby nie przynudzać, to może przejdźmy do samych torów. Tory naprawdę bardzo dynamiczne, super fajnie się to strzelało, cała organizacja dobra, naprawdę nie było dużo przestojów, może zdarzyło się kilka takich miejsc, w których no, trzeba było trochę poczekać, ale no, generalnie to był taki totalny chill, jeżeli chodzi o poruszanie się między torami. Część torów było troszeczkę bardziej skomplikowanych, jak na przykład widoczny tutaj tor 360 stopni, na którym trzeba było uważać, żeby nie wiec przeszłone, tak jak prawie ja tutaj po prostu biegłem. No i zajmować odpowiednie miejsca, zatrzymywać się w odpowiednich punktach, w których przez bardzo małe kroczki, niewielkie obroty wchodziło się na konkretną pozycję, z której można było ostrzeliwać odpowiednie cele. Generalnie tor mega fajny. No super mi się po prostu ten tor podobał, chyba jeden z moich ulubionych na całych zawodach. No niemniej jednak trzeba było cały czas uważać, żeby gdzieś tam nie obrócić się w nieodpowiednią stronę, no bo sędzia cały czas był na twoich plecach, no i żeby po prostu nie dostać deku. No ale były też takie tory, na których czułem się trochę jak Cezary Pazura w Nic Śmiesznego, gdzie po prostu idziesz, obracasz się i nagle masz miałczek w lewo, miałczek w prawo, miałczek spierdala i po prostu biegniesz, tu się obracasz w drugą stronę, pyk, szybka wymiana, nie te tarcze, nie ta kolejność, no trochę bałaganu po prostu na niektórych torach twórcy nam powprowadzali, ale to właśnie był mega klimacik, nie? Taki naprawdę mega klimat. Fajnie to po prostu było zrobione, bo na niektórych torach trzeba było pokombinować, jak to dobrze i rozsądnie przejść. Niektóre tory były na pierwszy rzut oka stosunkowo proste, ale w związku z tym, że dzień wcześniej strasznie lało, jak widzieliście na początku, to było bardzo dużo kałuż i trzeba było naprawdę wyjątkowo uważać, żeby w którejś z nich nie wylądować, żeby się nie poślizgnąć i nie wylądować tam po prostu twarzą. Także no, trzeba było tą czujność mimo wszystko po prostu zachować. No, my byliśmy w tej komfortowej sytuacji, że nie mieliśmy takiego hardcore'u jak ludzie, którzy strzelali w piątek, no ale mimo wszystko gdzieś tam trzeba było troszeczkę uważać. Nie? Z pierwszego dnia nie mam zbyt wielu nagrań, bo ciągle zapominałem o tym, żeby włączać kamerę, ale z drugiego dnia pojawiło się tego trochę więcej. Także tu już mamy drugi dzień, no i mój tor, na którym zaliczyłem jednego misa na całych zawodach. Powiem wam, jestem mega niepocieszony, że go złapałem. Nawet z sędziami tam podeszliśmy, było mierzone, było sprawdzane, ale ten mis tam był, no, a właściwie to tej dziury tam nie było.
No i wchodzimy na tor 24, czyli taki dyskwalifikator. Dlaczego? Dlatego, że na tym torze no, poleciało bardzo dużo osób. On wywalił z zawodów chyba największą liczbę zawodników. Dlaczego? Dlatego, że tutaj non-stop były obroty, tak? I trzeba było się obracać raz w lewo, raz w prawo, ale ponieważ były zawężone kąty, to obroty o 180 stopni można było robić tak de facto tylko przez lewe ramię, o czym część zawodników zapominało, no i leciały dykwy, tak? Ja oczywiście zapomniałem nagrać ten tor, więc to co teraz widzicie to jest nagranie mojego kumpla Marcina, którego zobaczycie na samym końcu. No on tutaj też miał dosyć ciekawą przygodę, bo wydawało mu się, że skończył, ale nagle sobie przypomniał, że jednak coś tam jeszcze zostało, no i dostrzelił końcóweczkę, a przy ostatniej tarczy pojawił mu się sędzia. No generalnie ten tor wywoływał bardzo dużo emocji. Raz, że no bardzo dużo osób wyleciało, a ja miałem taką sytuację, że byłem pierwszy na tym torze ze swojego składu, a dwie ostatnie osoby ze składu poprzedzającego dostały DQ. Także bez względu na to, jak dobrze jesteś przygotowany, jaka jest twoja pewność siebie, no taka sytuacja potrafi ją dosyć mocno zachwiać, nie? No, ale poszło dobrze, ja jestem zadowolony, także spoko, fajny tor. Po dyskwalifikatorze przyszedł czas na szczęśliwą 13. Tor krótki, bardzo szybki, na którym mój plan zakładał strzelanie wszystkiego w ruchu, bez jakiegokolwiek zatrzymania. No a ten plan jakoś nie poszedł zgodnie z moją myślą. Rozjechało mi się tutaj bardzo dużo rzeczy i w efekcie zamiast iść i strzelać, to po prostu dochodziłem, zatrzymywałem się. Dwie tarcze strzeliłem 3 razy zamiast 2. Na treningach będę musiał na pewno przyłożyć się do tego typu torów i zrobić to lepiej. No, tor 15, tutaj ułożyłem naprawdę bardzo fajny plan. On mi się tylko przy wymianie magazynkach gdzieś tam troszeczkę po prostu rozleciał, ale generalnie plan był dobrze ułożony, dobrze przećwiczony, mieliśmy więcej czasu. Także szybkie od razu zejście niżej na nogach, żeby strzelić aktywator, potem wejście w okno. Całkiem po prostu spoko. No i jazda do samego końca. Generalnie u mnie strasznie dużo radości. Dobrze się po prostu bawiłem. Emocje nieprawdopodobne. No spoko. No kolejny tor numer bodajże 16. To już start z pozycji siedzącej, broń niezaładowana w kaburze, no i latanie, tak? Gdzieś tam po prostu szukanie tych tarcz pomiędzy przesłonami. Naprawdę było to mega kreatywnie po prostu zrobione. Ja to co pamiętam z tego toru to moje zderzenie tutaj na wycofce po prostu z przesłoną, które właśnie teraz po prostu widzieliście. No ciekawe, ono mnie tak trochę wywaliło z rytmu, no ale tak czy inaczej, no po prostu mega fajnie. Hammer down. Range is clear. 2657. 2657. Jadąc dalej do przodu, kilka króciutkich torów i jak widzicie, naprawdę było bardzo dużo miejsca. Nie było takiego dziubania, że trzeba było co chwileczkę gdzieś po prostu wchodzić w jakieś szczeliny i nie wiadomo po prostu czego szukać. Nie, to wszystko było otwarte i wystarczyło dobrze ten plan ułożyć. Nie? Jeżeli miałeś dobry plan, to wszystko siadało. Range is clear. 949. Load and make ready. Na tym torze ja pamiętam, jak widziałem, jak strzelał go w deszczu posiad, zresztą tam przebitki z tego widzieliście na samym początku, myślę sobie, ach kurde, zrobię to tak samo jak on, nie? No i jak się spotkałem z rzeczywistością, to jednak było trochę inaczej. Strzał przez przesłonę, co potem wytłumaczyłem sędziemu, ale on oczywiście to widział, bo to mega doświadczony po prostu gość. Tak, no i jedziemy. Spoko, zadowolony jestem, kurczę, w sumie z tego toru, jak to tutaj przeszło. No, może poza tym strzałem przez przesłonę, ale teraz już nie ma co beczeć się, maskać, po prostu trzeba iść dalej. Trzeba się przygotować do kolejnej imprezy, bo 2025 rok było super, naprawdę. Fajne tory, super ludzie, dobre sędziowanie, generalnie wszystko dobrze poukładane. Także ja w przyszłym roku będę na pewno, więc pewnie się zobaczymy. Marcin?
Będzie. Tyle z mojej strony dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia na strzelnicy. Grzegorz Dobry Dolnik, Good Guys with Guns. Over and out. Ciao.